O matko, nie życzę wam takiego czegoś. Naprawdę nie życzę. Ciało krzyczy: pomocy, pomocy! A kto tutaj ma pomóc? Ale boli brzuch. Czuję się po pierwszej imprezie na studiach. Ojejku. Oj, nie jest dobrze. Zostawię na wszelki wypadek. Światło też zostawię. O kurde, która jest godzina w ogóle? Ja dzisiaj mam przecież pociąg. Ale jaja. 5:42, rzucamy się w łóżku przez jakieś 7 godzin. Aż po prostu tak mnie zmogło, że no musiałem wymiotować. Wiem, że to nie jest najprzyjemniejszy widok, ale czuję taki kwas, taką... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Jak to przyczepić. Co w tej sytuacji? Kierowniku, do domu. Ja do domu bym pojechał w tej sytuacji. Kierownicza apteczka. No nic, no. Za bardzo nie ma co tutaj agresywnych rzeczy brać. Enterol wezmę. Niech Saccharomyces boulardin. Niech ten lek działa na to zatrucie w przewodzie pokarmowym, który później się nie roztapia w przewodzie, nie rozpuszcza, tylko idzie do jelit. To może pomoże. I ciepła woda jeszcze. Dobrze, że mam ten czajnik. Dobrze, że ja ten popój wymieniłem. Patrzcie na to. Pensonic. Czajnik. O kurde, jak mi teraz ciśnienie poszło. O, jaka temperatura, ty. Mordo, co to będą wakacje w Malezji, w szpitalu malezyjskim? I pytanie, co to kurczę zaszkodziło? Ten durian? Może durian, bo on tego duriana, on nie wyciągał z tego owoca, on po prostu wyciągnął go z paczki, która gdzieś tam stała. Może wiecie, może za długo stała? Nie wiem, może ta zupa, ten gość, co wiecie, w 3. odcinku z Kuala Lumpur, odcinek numer 3 ponumerowany, był z Kuala Lumpur i ten gość z kiepem, co tam wiecie, tak stał, gotował. Może u niego, może to nie było to jedzenie świeże. Nie wiem. Cholera go wie, ty. On coś pozamiatało. Ja bym obstawiał jednak na tego duriana. Bo w sumie co, zupa z makaronem by pozamiatała? Mogłaby w sumie. Jak to tam stało? Dużo. Teraz tak się zreflektowałem, że tam nie było zbyt dużo ludzi, którzy jedli. Tam byli kolesie, którzy pili kawę albo herbatę. Boże, kierowniku. Do domu. Ugotuję trochę wody. Zawsze to będzie cieplej na żołądek. Może to pomoże. O matko, nie życzę wam takiego czegoś. Naprawdę nie życzę. Najgorsza możliwa opcja. Wszystko jest spoko, a łamie cię w nieoczekiwanym jakimś momencie. Lipa. Gorąco, zimno, gorąco, zimno, gorąco, zimno. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Gorąco, zimno. Aż w końcu po prostu tak mi ścisnęło żołądek, bo żołądek był taki twardy, tak mi ścisnęło, że no nie było innej opcji jak toaleta. No i tak zwane spotkanie 1. stopnia. Nie pamiętam, kiedy tak wymiotowałem. Powiem wam, że ja rzadko piję alkohol. Kiedyś jak piłem, to zawsze wymiotowałem po alkoholu. Zawsze, ale to zawsze. Mam taką nietolerancję, może dlatego też, że dużo piłem. W sensie w tych momentach, kiedy piłem, ale też nie tak wiecie, nie tak wiele. W każdym razie, no alkohol nie jest tolerowany. Trzymajcie kciuki za mnie. Jeszcze 2 godziny i wstaję na pociąg. Może trochę się zregeneruję. A ja zapomniałem o najmocniejszej broni, jaką posiadam. Gwoździe, gwoździce, gwoździnie. Gorąca woda wlana. Normalnie ładuję 3. Teraz ładuję 9. One zrobią robotę. Ale mam ciarki, patrzcie jakie mam ciarki na ciele teraz. Ciało krzyczy: pomocy! Pomocy! A kto tutaj ma pomóc? Deska do prasowania? Jezu. Ja wiem, że początek odcinka zażygany, ale to jest początek odcinka i znając życie zapomnę powiedzieć to w kontynuacji. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żebym nie spabał na tym odcinku raz jeszcze. Trzeba
wstawać, kurczę, 8:20. Pociąg 9:40. O kurczę, żeby nic nie zapomnieć, ale jestem rozkojarzony, niewyspany. Jest źle. Moje spodnie stare. Ależ one ze mną jeździły i Afryka, i Ameryka. Centralna, północna, kurczę, ile Afryki, ile Azji przejechały. Ale niestety kieszenie popsuły się, zamki się popsuły, nawet tutaj się, zobaczcie, popsuło. O, rozjeżdża się. Zostawiam tutaj przy koszu, może pani sprzątająca swojemu mężowi da do kopania w ogródku. Tak, to nie są takie zniszczone, tylko te zamki nie działają, ale rozporek działa. Tutaj też się zapina normalnie, to będzie spoko. Nie lubię wyrzucać rzeczy. Ktoś po prostu może sobie, wiesz, weźmie, położy tak na biurku, o, i tyle. Pasek sobie założę. Nie wiem, czy on będzie przydatny, czy nie, ale zobaczymy. Coś mi tutaj przez kilka dni tak śmierdziało i kurde, zobaczcie. Tutaj normalnie jest wilgoć. Widać? Skąd? To jest ściana wewnętrzna. A śmierdzi jakby normalnie jakaś woda tam zachodziła. O kurde, na dłuższą metę powiem wam, że z tą wilgocią tutaj to trzeba naprawdę uważać. Serio, alergicy ciężka sprawa. Zobaczcie, to nie jest zły hotel. O, dobrze, że tutaj ten aparat z wodą stoi. To chyba jest woda taka butelkowana. Przynajmniej taki jest jej smak. Więc nie powinno zaszkodzić. Opiszą, że wiecie, że można pić. Ale się słabo czuję, 40 minut. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Ty, co ja mogę kupić w 7-Eleven? Są jakieś tutaj owoce? Ciekawe. Jogurt probiotyczny. Biorę. Może to mnie trochę uratuje. Ty, tutaj nic nie ma. Banany sprzedane. Kanapek nie ma. Same słodycze. Albo takie obajery z serem. To jest jakieś w ogóle sztuczne, jak nie wiadomo co. Tablica Mendelejewa, ty. Wezmę coś jeszcze takiego. Krakersy takie zwykłe, żeby nie świrować. Jakieś bułeczki, zobaczcie. Waniliowa. Coś z czekoladą. Kurde, nie chcę tego słodkiego syfu. Ty, jestem taki rozkojarzony i taki nie do życia, że tylko się modlę o to, żeby mnie żaden motocykl, albo samochód, albo autobus nie potrącił. Moja spostrzegawczość i moja reakcja jest tak opóźniona. Boże, jaki plecak ciężki. Ciąży strasznie. Rozmawiałem z Robertem, który tutaj mieszka w Malezji. Mówi, że sprułem się najprawdopodobniej w Spelunie, gdzie jadłem tą zupę tego ziomka z fajkiem. To nie durian. Speluna mnie załatwiła. Kurczę, muszę ich unikać. Ale weź unikaj, kurde, weź unikaj tych spelun. Moje szczęście jest takie, że dworzec jest bardzo blisko. 8 minut pieszo, więc no tyle dobrze, że nie trzeba kombinować, tylko wsiadam i jadę 2 godziny. Teraz pytanie za 248 000 punktów. Jak kupić bilet? Chyba w tej maszynie. Spróbujemy. Kurczę, nie sądziłem, że to będzie kosztowało 8 zł. Kurczę, zapowiada się, że kolej jest bardzo tania. Zobaczcie, jak się spociłem, ty. Czuję takie wycieńczenie. Człowieku, ja chyba zginę tutaj w Malezji. W każdym projekcie zawsze jest jakaś jazda zdrowotna. To już jest jakieś nieporozumienie totalne. Dlaczego ja? Dlaczego ja? No matko, odbiję się jeszcze. Zaspawam cały peron. Dworzec centralny w Kuala Lumpur. Myślałem, że do złego wsiadłem, ale na szczęście do dobrego. Takie dziwne nazwy, a przyjeżdżają dosłownie co 40 sekund. Co 40 sekund, jeden po drugim. Ale tutaj jest na szczęście Seremban, czyli dobry kierunek. Chyba, mam nadzieję. Serdeczne pozdrowienia dla Polaków, których spotkałem na platformie przeciwnej. Nie dałem rady z wami pogadać za dużo. Normalnie kable odcina. Energia odcięta. Following message, you're speaking now to the County Station. The line is kids children. Ale w pociągu zimno. Kurde, jak oni tutaj chłodzą. Jak ktoś jest zdrowy, to jak przejedzie godzinkę w tym pociągu, to będzie chory. Dopinam nagawki, zakładam skarpety.
czapę założyłem, w sensie kapelusz, bo normalnie tak po czerepie wieje, że no, masakra. Zawsze jedna para skarpet, pamiętajcie, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka. Teraz się przydają. Kurczę, powiem wam, że nieźle. Patrzcie na to. Skarpetki załadowane na sandał. Się możecie śmiać. Tamten ziomek w klapkach. Pewnie mu jest tak zimno, że skulony na bank. Kierownik ogarnął. Co tam, że jedziesz do 33 stopni? Ubranie trzeba mieć. Muszę załatwić, moi drodzy, ten sól. Bo bez soli to nie ma życia. Bez soli nerw nie idzie. Nie ma przewodnika. Oni wmawiają nam, nie pijcie soli, nie jedzcie soli dużo. Oczywiście w nadmiarze wszystko szkodzi, ale ciało bez soli jest słabe. I na przykład jak macie problem ze wstawaniem rano, szczypta soli do ciepłej wody. Po tygodniu wrócicie pod odcinek i napiszecie, że pomogła. Proste jak drut, ale nikt o tym nie mówi. Jak można robić krakersy Station berikutnya, słodkie? Bandar Tasik Selatan. Next station, Bandar Tasik Selatan. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Serembara. Chyba dobrze wypowiadam. Czas przedostać się, przenieść ciało na sandałach do hotelu. Miasto wybudowane 100 lat temu, moi drodzy. Główny węzeł komunikacyjny, który służył za przewóz ryżu. Teraz ryżu już tutaj tędy nie wożą tymi traktami kolejowymi, tylko samochodami ciężarowymi albo pociągami cargo, żeby odciążyć miasta po prostu. Ciekaw jestem, co nasz Polak tutaj robi właśnie w takim mieście. Dzisiaj nie zdążę z nim zrobić rozmowy, nie ma nawet takiej opcji. Spójrzcie na mnie, cień człowieka. Wiecie, czego się trochę cykam? Że to może nie zatrucie, tylko coś tam od komara. Ojejku, jeszcze jakbym miał dengę albo malarię, to by było. Brytyjczycy, jak postawili, taki stoi. Kurczę, solidna sprawa. Dobra, teraz wy mi powiedzcie, gdzie tu transport złapać? N50... No, thank you. N54, taksóweczki. Ja autobusem pojadę. Z panem tutaj jadę. Proton. 2 minutes, turn the left, then turn the right. Jest. 2 minutes, then left. Yeah, boss. Location is not that. Don't sleep, go. There, your mom pose. You go faster, Bodo. You don't sleep. Pan zadychacza mnie przywiózł. Idę się zaplombuję tam. Nie wygląda źle. Wiecie, babka do mnie mówi, że tak, jeszcze 45 zł depozytu i 10 zł tego podatku. Ja mówię do niej, że zapłaciłem przecież przez internet z podatkami, ze wszystkim. Ona mówi, że e-mail został wysłany i że ona nie wpuści bez podatku. A wszystko zapłacone, ale nie dam rady w ogóle walczyć. Idę, wypłacę i dam jej ostro. Poszedłem szybko po pieniądze. Wziąłem pieniądze, bo nie dałem rady w ogóle nawet z nią rozmawiać. Powiem wam, że dawno mi się nie zdarzyła taka sytuacja, w której wiecie, nie ma w ogóle podstawy do zapłacenia tego. On tutaj mówi, że nie chcesz, to nie, to wypad. Wkurzyła mnie. Teraz tak, sól wziąłem, papaja. Brakuje mi elektrolitów. Może z solą wrócę troszkę szybciej do formy. O Jezu. Z godziny na godzinę czuję, że coraz bardziej słabnę. Kładę się spać z nadzieją, że sen pomoże się zregenerować. Dzień dobry, dzień drugi konania. Spałem 24 godziny. Znaczy, za dużo powiedziane. Rzucałem się po łóżku. Boże, temperatura. Teraz też mam temperaturę. Jest mi po prostu cały czas zimno albo gorąco. Mam nadzieję, że to nie jest denga. Po 24 godzinach muszę się zmusić, żeby pójść coś zjeść. Zjem jakiegoś kurczaka z ryżem.
Kupię jakiś izotonik. Tutaj ponoć jakiś taki w Malezji jest 100 plus izotonik, więc kupię go i może coś troszkę, wiecie, glukozy pomoże. Ale dziwnie się czuję. Taki nawet chodzenie sprawia mi trudność. Dobra. Pokazuję wam, jak wygląda pokój. Czajnik. Pytam pani, jest czajnik, czemu nie ma kubka? No i pani tak się zmieszała, ale zaraz przyniosła kubek. No więc spoko. Tutaj plecak, łóżko. Musiałem się śpiworem dogrzewać, bo było po prostu zimno. No i taka łazienka tutaj. Ciekawe jest to, że tutaj z góry leci woda. To jest fajne. Taki hotelik 60 zł. Słuchajcie, idę do tego supermarketu. I tam coś jeszcze zjem w tej galerii. Mam nadzieję, że dojdę. Idę jak ślimak. Nie pamiętam, kiedy tak ostatni raz czułem się zniszczony w podróży. Chyba w Afryce to było. Rafał polecił, więc bierzemy butlę. Trochę gazowana. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Na podbudowanie formy ryż jaśminowy i kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Uważam, że to jest po prostu dobry w tej sytuacji wybór. Szanowni Państwo, trochę się zregenerowałem, trochę zjadłem. Idę do pokoju dalej konać. Mam nadzieję, że się zdrowie poprawi i będę mógł z naszym rodakiem tutaj przeprowadzić wywiad, bo teraz jestem nie do rozmawiania. Po prostu brak tak energii. Kupiłem wody 3 litry, kupiłem papaję. Papaja jest spoko, żeby się wzmocnić. No i uciekam do pokoju spać, bo najlepsze na wyzdrowienie jest spanie i picie dużo wody. Pozdrawiam Was serdecznie, chorutki. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Standardowo. Żegnam się z Wami. Czołem. O, lo.